Zabrałem się za wyciąganie stacyjki. Ponieważ nie mam kluczyka, musiałem ją rozwiercić. Żeby można było ją wyjąć z tej strony. Kabel, który jest poprowadzony do cewki zapłonowej, jest w takim metalowym peszlu. W związku z czym nie ma innej możliwości, żeby tego jakoś mocno nie rozwalać, jak tylko rozwiercić sobie samą stacyjkę. To się udało zrobić. Teraz od strony silnika trzeba odkręcić 3 śruby znajdujące się przy cewce. To się już udało zrobić. Tutaj są 2. Trzecia już też jest poluzowana. No, jest też trzecia. I finalnie trzeba jeszcze odkręcić śrubę znajdującą się na cewce zapłonowej. Nie wiem, czy to widać. Teraz można już uwolnić cewkę. Jak widać, do cewki jest doprowadzony ten peszel stalowy, na końcu którego znajduje się nasza stacyjka. Trzeba to jakoś teraz spróbować delikatnie to wyjąć, żeby jakoś tego mocno nie poniszczyć. Teraz zobaczę, jak to wygląda od strony kabiny. Od strony kabiny to troszkę ugrzęzło w jakichś kablach i przewodach. A już widzę w czym. Rura od nawiewu. Teraz się powinno dać bardzo ładnie. O właśnie. O właśnie, wziąć i wyciągnąć. Tutaj zahaczyło jeszcze. Nie widać, o co zahaczyło. Odciągnę od... Dobrze, no i finalnie można wyjąć stacyjkę. O. Dobrze. Może jeszcze pokażmy, ale to pokażemy na stole. Dobrze, tu jest taki sprytny patent, że na obudowie znajduje się taki przycisk, który można przycisnąć i można wyjąć wkładkę. Problem jedynie polega na tym, że trzeba mieć kluczyk, przekręcić go odrobinę w prawo i dopiero wtedy można nacisnąć ten przycisk. Bez tego kluczyka niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ja kluczyka niestety nie miałem, w związku z czym musiałem to rozwiercić. Tak jak widać, wygląda to mniej więcej tak. Tu jest cewka. I tyle. Na stole stacyjka z cewką zapłonową i ten słynny peszel, tak właściwie stalowy, w którym idzie kabel ze stacyjki do cewki. Takie zabezpieczenie antykradzieżowe tamtych lat. Żeby się dostać tak właściwie do tego, co się znajduje w środku stacyjce, najprościej będzie mi przeciąć tutaj kabel, zobaczyć ten kabel w środku, który idzie i tak właściwie pozbyć się tego peszla, przynajmniej w tym elemencie. Plus należy rozebrać tutaj stacyjkę, ona powinna być chyba zabita, tak mi się wydaje, i powinniśmy ją rozdzielić na 2 części. Zobaczymy wtedy, co wyjdzie. Dobra, pokazuję specjalnie tak prawie, żeby pokazać, co jest w środku. Tak właściwie mamy zewnętrzny peszel, później mamy w środku wewnętrzny, też metalowy, a na samym końcu, no gdzieś tu może będzie widać, jeszcze nie widać, jest kabel. Staram się to tak
tak zdjąć, żeby nie uszkodzić kabla, żeby pokazać, jak to wygląda w środku. Jak się można domyślić, jeden błąd i kabel rozwalony, no ale jakby widać dokładnie w środku jednoszybowy kabel, który ma służyć jako zabezpieczenie antywłamaniowe. Za czym postaramy się może, ponieważ taki peszel możemy również dzisiaj kupić, być może będziemy w stanie go odtworzyć. Tak właściwie problemem nie jest nawet peszel i nie jest problemem ten kabel. Problemem jest niestety nasza cewka z podłączeniem takim od dołu. Zobaczymy, jak to będzie, ale teraz zabierzemy się za rozczłonkowanie tej stacyjki i wydaje się, że tutaj ten element jest po prostu wbity i to wbicie powoduje, że stacyjka jest cała. W związku z czym postaramy się tutaj do tego dotrzeć i ją otworzyć. Okazuje się, że się jednak myliłem. Otóż obudowa jest zrobiona w ten sposób, że na końcu, nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ona jest po prostu zabita i wystarczy tą wargę tutaj odciągnąć, żeby można było wyjąć cały ten element, ale zanim wyjmę, najpierw pozbędę się tego kabla, czy tak właściwie tego peszela, ponieważ on będzie później strasznie ciężki do wyjęcia. Dobrze. To jest zrobione. No i teraz trzeba iść śrubokrętem, nie ma innej opcji, dookoła i tą całą wargę wziąć i rozchylić. Dobrze, po jakiejś chwili dłuższej udało się tą wargę w końcu odgiąć. I można wyjąć cały mechanizm ze środka. Okazuje się, że się myliłem, że ten element, który tutaj uważam, że blokuje obudowę, on tak właściwie wchodzi w żłobienie wnętrza. Teraz mamy tutaj sprężynę. Coś takiego. Mamy blaszkę mosiężną, której przekręcenie determinuje później położenie stacyjki i mamy sprężynę, która odbija nam kluczyk. I oprócz tego powinniśmy być w stanie wyjąć. Wyjąć jeszcze to, czyli plastikowy element, w który wchodzi już bębenek stacyjki oraz sprężyna. Jak to wydaje się, że tak, tu jest jeszcze sprężyna w środku. Nie wiem, czy to będzie widać, chyba nie widać. Tu jest jeszcze sprężyna w środku, którą też wyjmiemy. To jest w stanie, powiedzmy, jeszcze całkiem niezłym. Jedyne, co będę musiał zrobić, to będę musiał zobaczyć, czy będę w stanie tutaj ten gwint, tak właściwie, który mi się urwał, czy będę go w stanie wziąć i zreanimować. Powinno się też tutaj dać rozłupać. No w środku znajduje się nit i to on tak właściwie trzyma ten element metalowy tutaj na środku, w związku z czym najpierw trzeba będzie rozwiercić ten nit, żeby można było wyjąć ten element metalowy. Jak się wyjmie ten element metalowy, to już dojdziemy do samego wnętrza tego elementu stacyjki.
Finalnie udało się wyjąć, a tak właściwie rozwiercić nit. W związku z czym możemy sobie teraz spróbować, o właśnie, teraz bez żadnego problemu ten element stalowy nam tu wychodzi. Mam taki elemencik stalowy. Tutaj mamy nasz kabel. I tak właściwie... To jest dość ciekawe. Tylko i wyłącznie, żeby do zakrycia było. Dobrze, to zostawimy na razie sobie. Kabel jest na razie mało istotny. Teraz będziemy musieli sobie wziąć i te wszystkie elementy, te 3 wyjąć, albo tak właściwie nawet ten jeden będzie dla nas istotny. I jeżeli te 3 sobie wyjmiemy, to mam nadzieję, że ten jeden będziemy w stanie wziąć i poprawić na tyle, żeby ten gwint tutaj zreanimować. Dekonstrukcji stacyjki ciąg dalszy. Zostawiłem ją na całą noc w utrocewiaczu. Niestety nie za wiele to dało. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Żeby dostać się do tych elementów, które znajdują się tutaj z tyłu i tak właściwie do gwintów, o których mi chodzi najbardziej. Tutaj na dole jest podkładka, ale to jest tak właściwie nakrętka. I ona ma, nie wiem, czy będzie widać, spróbujmy zobaczyć, żeby się osta się ustawiła. Ona ma tutaj takie nacięcia, które pozwalają ją odkręcić i dokręcić. Niestety ta moja jest dosyć mocno zardzewiała, w związku z czym nie jestem w stanie tego w żaden sposób odkręcić. I najprawdopodobniej po prostu sobie ją wezmę i przetnę, a w momencie, kiedy będę musiał to zablokować, to sobie wezmę i nawinę po prostu zwykłą nakrętkę i to będzie rozwiązanie mojego problemu. Dobrze, udało nam się odwiercić to coś, czy też zniszczyć i teraz jesteśmy w stanie to wyciągnąć. Nie wiem, czy troszeczkę nie za mocno to jednak zdekonstruowałem. Potrzebowałem trzeciej ręki, żeby to jeszcze nagrywać. Nie wiedzieć, czemu tu się nie chce wyjąć. W teorii nie powinno być to w żaden sposób blokowane. Nie chcę też tego zniszczyć, dlatego staram się to robić w miarę delikatnie. Nie wiem, czemu to się tak mocno zblokowało, ponieważ tu w teorii niczego nie ma. No dobrze, i wygląda to tak. Jest to taki element. I najprawdopodobniej sobie albo go wytoczymy, albo sobie napawamy tutaj gwint. Po prostu na sam koniec, czyli kawałek śruby. To w teorii oczywiście można też taki fragment, czy taki element sobie normalnie wytoczyć. Można zrobić, ewentualnie nawet wziąć na tokadce, wytoczyć sobie tutaj ten fragmencik i końcówkę zrobić jako gwint, a ten element sobie dospawać po prostu. No ale przynajmniej wiemy, na czym stoimy
i wiem, że jesteśmy w stanie sobie to dorobić. Tych pozostałych nie będę wyjmował, bo to nie ma kompletnie sensu. Zabierzemy się za odnawianie. Oczywiście bębenek stacyjki będę musiał kupić nowy, ale teraz przynajmniej wiemy, na czym stoimy, wiemy, do czego się zabierać. Zebrałem się za naprawę stacyjki. Tak jak pamiętamy, ułamał mi się jeden z gwintów. Dospawałem go sobie, dociąłem do odpowiedniej długości. Tak i teraz tylko jedna większa podkładka, jedna mniejsza podkładka i zakręcamy sobie śrubę, nakrętkę, przepraszam. Tak. Ta nakrętka dociągnie nam ten element, a z kolei jak będziemy dokręcali tutaj kabel, no to trzeba pamiętać, żeby nakręcić drugą nakrętkę. Wszystko się ładnie trzyma. Że nie wygląda jak oryginał, ale jest całkiem nieźle. Tak i teraz przy drugim kablu trzeba będzie wziąć drugą nakrętkę, nakręcić i wszystko będzie działać. Dobrze, usunąłem stary kabel, który mi został ze stacyjki. Dolutowałem oczywiście nowy. Tutaj dochodzi, nie pokazałem, dochodzi taka płytka, chyba z preszpanu, w każdym razie z jakiegoś izolatora, która ma izolować ten element metalowy od tego kabla. Zainstalowałem to oczywiście odnowione, ocynkowane. No i teraz najtrudniejsza rzecz. Tutaj w samym środku znajduje się nit, który ma dwa elementy ze sobą złączyć. I to będzie pewnie najtrudniejsze, bo to nit jest mniej więcej, tak, to jest 2 mm. Jest albo 2×6, albo 2×8. Zrobienie tego będzie niezwykle trudne, żeby nie uszkodzić oczywiście tego elementu i żeby to nie popękało. A wiem, że niestety, ale tak stare elementy potrafią pękać, w związku z czym to będzie pewnie wyzwanie. Czas na składanie stacyjki. Na początek wkładamy sprężynę razem z plastikowym elementem, tym czarnym, i trudność polega na tym, że należy ten element przekręcić i unieruchomić, a następnie sprężynka, blaszka mosiężna i cały element tylny stacyjki. Problemem będzie niestety ustawienie tego na tyle równo, żeby wszystko do siebie idealnie pasowało w momencie, kiedy będziemy próbowali wkładać to wszystko do obudowy stacyjki. To niestety nie jest takie proste. Już kilka razy próbowałem, niestety nie wychodzi to za pierwszym razem. Być może nie mam odpowiedniej techniki albo doświadczenia.
wszystkich bojach udało się włożyć tu stacyjki oraz bębenek. Wszystko do siebie idealnie pasuje. Teraz pozostaje jedynie zabić tył stacyjki, czy tą blachę okalającą tył stacyjki. Finalnie udało się zabić naszą stacyjkę. Myślę, że to będzie widać. Nie było to łatwe, ale daliśmy radę. Samo zabicie już jest proste. Najtrudniejsze jest oczywiście włożenie tego idealnie do środka. Po zabiciu to nie wygląda też idealnie, ponieważ niestety jak już raz się to otworzy, to już ta krawędź nie jest taka idealna, ale to nie chodzi o to, żeby było idealne akurat tutaj. Najważniejsze, żeby działało. Po włożeniu bębenka to wszystko powinno działać. Teraz najważniejsze jest, żebyśmy sobie sprawdzili, jak działa. Podłączamy sobie miernik i podłączamy sobie, jeśli dobrze pamiętam, tutaj przychodzi zasilanie. Na szczęście idealnie wpasowały się w miernik nasze kabelki gwinty, które tutaj wystają. Gdzie jest drugi? Tu jest drugi. Za dużo tych kabli. Dobrze, i teraz robimy coś takiego. Tak, sprawdzamy sobie na tym samym. Jest, teraz tak. Na tym pinie nie ma, na tym pinie nie ma i na wyjściu na cewkę również nie ma. Przekręcamy sobie. Zapłon się powinien pojawić na cewce. Mamy zapłon na cewce, w związku z czym mamy zasilanie cewki i mamy również zasilanie. Z tego zasilania idzie choćby lampka do prędkościomierza o zapłonie. Nie ma na ostatnim pinie, ponieważ na ostatnim pinie się powinien pojawić w momencie, kiedy przekręcimy stacyjkę i wtedy jest rozrusznik. Mam nadzieję, że się zakręci. Dobra, zakręcił się. No. Czyli działa idealnie. Wszystko tak jak chcieliśmy. Najważniejsze, że stacyjka działa. To, że ładnie wygląda, jest rzeczą drugorzędną. Najważniejsze, żeby działała. W związku z czym ten etap prac można uznać już za skończony. Teraz już tylko sama cewka, uchwyt do cewki oraz kabel. Musiałem zdezintegrować cewkę. Ona i tak będzie wymieniona, ale odciąłem sobie tutaj dookoła kołnierz, ponieważ chcę zdjąć ten kołnierz, który tutaj się znajduje. On niestety jest tak strasznie zardzewiały, że wydaje się to niemożliwe, ale na razie przyciąłem sobie cewkę dookoła. Tu niestety ten drut trzyma trochę. Mamy samą cewkę, samą wnętrze cewki. Najprawdopodobniej zrobię to samo, to znaczy obetnę sobie tutaj dookoła i wtedy kołnierz będzie uwolniony. Niestety nie jestem w stanie dostać takiej cewki, ponieważ pokażę różnicę między taką oryginalną. Oryginalnie jeden z kabli dochodzi tutaj z dołu, to jest zabezpieczenie właśnie antykradzieżowe. Teraz w cewkach produkowanych obecnie dwa kable są u góry, w związku z czym czegoś takiego nie jestem w stanie dostać. Także i tak ta cewka idzie do wyrzucenia, ale kołnierz mi jest niezbędny, ponieważ kołnierz osadza tą cewkę w przegrodzie pomiędzy kabiną a silnikiem, w związku z czym co jak co, ale akurat kołnierz będę potrzebował. No dobrze, w związku z czym odcinam tutaj jeszcze z tej strony cewkę i będę mógł sobie wysunąć sam kołnierz. Niestety nie udało się odseparować tego uchwytu
od elementów cewki. Najprawdopodobniej w trakcie procesu produkcji to było ze sobą jakoś tak mocno połączone, że nie jestem w stanie tego w żaden sposób odseparować. W konsekwencji będę musiał coś z tym zrobić innego i być może po prostu dam to do tokarza i on przetoczy tutaj ten element na tyle, żeby zebrać po prostu tą blachę od cewki. Ewentualnie mogę próbować samemu, jakbym miał jakiś dobry pilnik taki, ale to właściwie na jakiejś szlifierce. Nie wiem, zobaczę jeszcze, bo tak właściwie ten uchwyt chciałbym zamontować, chciałbym ocalić. Cały problem polega na tym, i zaraz pokażę to, jak to wygląda w środku w silniku. Otóż w silniku mamy zrobione, jak widać, mamy zrobiony otwór i przez ten otwór wystawał fragment cewki. Ten uchwyt na cewkę był w ten sposób. I być może zrobiłbym sobie tak, że nowa cewka byłaby po prostu wkładana, to robiłbym sobie ten uchwyt, ewentualnie tutaj dospawał sobie końcówkę tego walca, dzięki czemu można by było wkładać nową cewkę, a żeby się jeszcze tylko zastanowić, w jaki sposób montować tą cewkę w tym uchwycie, a jednocześnie być może udałoby się również jako końcówkę tego uchwytu wykorzystać końcówkę tej cewki zbrojonej i po prostu tutaj sobie obciąć, dospawać to i zrobić sobie taką końcówkę. Przez co można by było tutaj również w peszlu tym stalowym poprowadzić sobie kabel. Tyle, że ponieważ nie mam takiej, czy nie jestem w stanie kupić, ponieważ już jest nieprodukowana taka cewka, to po prostu ten kabel szedłby obok, wychodziłby tutaj bokiem po prostu obok cewki i dochodził do złącza, które tutaj się znajduje, tak właściwie tutaj. Także być może w ten sposób to zrobię. Zobaczę, jeszcze się zastanowię, ale to jest chyba całkiem niezły pomysł. Ale ponieważ potrzebuję tego elementu i muszę go w jakikolwiek sposób rozłączyć, bo tak właściwie potrzebuję tej dolnej części, w którą będzie wchodziło peszel stalowy, to jak widać tutaj, ona jest zgrzana w tych 5 miejscach i po rozwierceniu tych 5 zgrzewów powinniśmy mieć ten element rozczłonkowany. No i po rozwierceniu spawów element zaczyna się ładnie rozdzielić. I o to nam chodziło. To właściwie chodziło mi o ten element dolny, który sobie zachowam. Ten element górny jest mi całkowicie do niczego niepotrzebny. To mi się przyda dlatego, że tutaj będę mógł sobie poprowadzić ten peszel stalowy i to sobie po prostu wezmę, oszlifuję i przyspałem sobie do dolnej części, która będzie tutaj pod nową cewką. Pracuję nad uchwytem do cewki zaponowej i pomyślałem sobie, że wykorzystam ten stary uchwyt i do tego starego uchwytu dorobię tutaj końcówkę, w którą będę mógł wkładać nową cewkę. Jedynym problemem był fakt taki, że chcę zachować sobie tą końcówkę. W tej końcówce idzie kabel i ten kabel muszę poprowadzić w obudowie, w którą będę wkładał cewkę, która polega na tym, że nie mogę zrobić jej tak szczelnej, bo inaczej nie zmieści mi się kabel. W związku z czym wpadłem sobie na pomysł, że zrobię sobie taki rowek, który będzie szedł w obudowie i w tym rowku będzie szedł kabel. No, to mniej więcej tak będzie wyglądało. No, problem jest fakt, że nie mam rowkarki, w związku z czym zrobienie takiego rowku nie jest dla mnie proste, ale to co sobie zrobiłem, wziąłem sobie 2 płaskowniki, przyspawałem do blachy dwójki,
Mam tutaj odstęp 6 mm. Mam gdzieś tutaj, tutaj mam. Tu mam śrubokręt 3,5 mm. W związku z czym wezmę sobie blachę. Włożę w ten sposób. Włożę do imadła i powinien powstać idealny rowek. Teraz pokażę. Dobrze. Próbujemy. I w momencie, kiedy już blacha się z powrotem wygięła do blachy prostej, to powinniśmy otrzymać to, co planowaliśmy. I po wyjęciu blachy mamy idealny rowek. Ale oczywiście on jest krzywo, bo jakby krzywo włożyłem, ale nie o to chodzi. Tak, weźmy sobie kabel i kabel nam powinien idealnie pasować. Już to widać będzie, że się powinien się zlicować tutaj z blachą, w związku z czym nie powinien być problemu. Jak już wcześniej robiłem sobie testy, mogę nawet zrobić ten test. Mogę nawet zrobić coś takiego. Innymi słowy, tak to będzie wyglądało, tylko że to jest oczywiście o wiele mniejsze, że w tym rowku będzie szedł kabel, a tu będę miał na tyle dużo miejsca, że mógł sobie włożyć cewkę. W związku z czym cewka nie będzie mi w żaden sposób niszczyła kabla. Tak to sobie wykombinowałem i w ten sposób zostanie zrobiona ta część dolna od uchwytu. Jedyna jeszcze kwestia do pomyślenia to jest taka, że kabel będzie wychodził tutaj i będzie szedł w ten rowek, czy też dochodził do tego rowka. Tutaj dochodził do tego rowka. Jedyna kwestia jest jeszcze taka, żeby pomiędzy tym elementem a tą ścianką boczną, żeby tu było jeszcze na tyle dużo miejsca, żeby ten kabel od dołu mógł dojść. Również, żebym ja dołem cewki, czy też spodem cewki nie niszczył tego kabla. W związku z czym tutaj też również będę musiał jakiś rowek zrobić, który mi to umożliwi. No ale tak to będzie zrobione. Próbuję właśnie oczyścić uchwyt trzymający cewkę i pojawia się na tym uchwycie pomiędzy obudową cewki a samym uchwytem, nie wiem, czy to będzie widać, tak? Wydaje mi się, że to jest miedź, że tak dla światła. Wydaje się, że to jest miedź chyba, może mosiąc, ale chyba może raczej miedź, w związku z czym niestety to jest tak jakoś zgrzane ze sobą, czy zlutowane, czy nie wiem, że nie jestem w stanie tego w żaden sposób prosty oddzielić, w związku z czym jedynym sensownym rozwiązaniem, jakie znalazłem, to jest próba rozwalania tego przy pomocy takiego oto wiertła, czy dłuta, czy jak zwał to trwał. To jest zrobione z węglika spiekanego, w związku z czym jest bardzo twarde. Jesteśmy w stanie sobie tak dookoła tym przejechać. Niestety jest to strasznie żmudna robota. Być może gdybym miał jakiś palnik bardzo silny, to bym był w stanie to rozgrzeć, ale przy takim zwykłym rozgrzewaniu palnikiem okazuje się, że to nadal nic nie daje, w związku z czym biorę się do obróbki ręcznej. No i po żmudnym polerowaniu przy użyciu takiego freza udało się wreszcie to doczyścić. Jak widać, tutaj jeszcze są fragmenty tego elementu, czy tego wypełnienia miedzianego, czy spawu, czy jak to tam zwał, ale generalnie wygląda to naprawdę całkiem nieźle. W związku z czym to już sobie szlifiereczką ładnie wykończę. I można powiedzieć, że uchwyt do cewki już jest zrobiony. Trzeba go tylko jeszcze poszlifować. Może troszeczkę go jeszcze odrdzewić, tak jak tutaj widzę, ale generalnie jest gotowy do dalszej obróbki. Używając rury 50 wygiąłem sobie blachę. Używając mojej formy stworzyłem ten rowek do pociągnięcia w nim kabla i przyspawałem to. Na razie wstępnie oczywiście wszystko jest tylko tak podczepione. Przyspawałem do uchwytu. To będzie górna część, a dolną część cewki
Wziąłem, odrdzewiłem, wyczyściłem i przyspawałem ją sobie na razie też tak wstępnie tylko do blachy. Jedno pospawamy z drugim, wytniemy sobie ten fragment i to będzie dolna część i od górnej strony tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tutaj dołem będzie wychodził kabel, będzie szedł tym rowkiem i będzie wychodził górą. I tak mniej więcej będzie wyglądał, powiedzmy, pojemnik na cewkę. Dobrze, zespawałem do końca uchwyt do cewki oraz dolną część. Ładnie to zostało wyszlifowane, wszystkie spawy. Widać, cewka będzie wchodziła do środka bez żadnego oporu. Jeszcze tak sobie pomyślałem, że warto by było, żeby kabel, który idzie tutaj w tym rowku, żeby on się trzymał. W związku z czym, nie wiem, czy to będzie widać. O, dospawałem sobie 3 takie małe druty, które mam nadzieję, że będą go przytrzymywały w tym rowku. Dobrze. Teraz wystarczy tylko sobie zespawać podstawę z tym uchwytem. Zrobię to jeszcze tak, żeby otwór, przez który tutaj wchodzi kabel, był dokładnie naprzeciwko tego miejsca, w którym ten kabel będzie szedł w tym uchwycie, w związku z czym on nie będzie musiał się tam jakoś mocno podwijać. Wystarczy po prostu, że przejdzie przez środek tej dolnej części i wejdzie bezpośrednio w ten uchwyt do kabla. No dobra, spawamy i powinniśmy mieć mniej więcej już to zakończone. Finalnie pojemnik na cewkę jest już skończony. Wszystko jest ładnie zaspawane, wyszlifowane. Oczywiście to będzie jeszcze pomalowane proszkowo, ale finalnie można uznać, że jest gotowy. Jedyna jeszcze kwestia, nad którą muszę pomyśleć, to w jaki sposób przymocować tutaj cewkę od góry, żeby ona nie wypadała, ale poza tym wydaje się, że wszystko wygląda naprawdę nieźle. Szybka aktualizacja uchwytu do cewki. Nie pokazałem, w jaki sposób wyprowadzę kabel. W teorii można by było spróbować tutaj dospawać ten element, tą faskę taką, która idzie do samego końca, ale to było strasznie dużo roboty. W związku z czym najprostszą sytuacją jest to, żeby nawiercić sobie po prostu tutaj otworek i wyprowadzić sobie kabel. Dzięki temu później można bezpośrednio przykręcać, będziemy pewnie do plusa, w związku z czym można będzie bezpośrednio przykręcić kabel tutaj. I to mniej więcej na tyle, jeżeli chodzi o budowę. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób będziemy przytrzymywali tę cewkę, to pokażę później. Już mam pomysł, w jaki sposób to zrobić. Kończymy pracę nad uchwytem do cewki zapłonowej. Musimy zrobić jakiś element, który spowoduje, że cewka, którą będziemy tutaj wkładać, nie wypadnie nam w przypadku na przykład nagłego hamowania albo jakiegokolwiek wypadku. W związku z czym wpadłem na pomysł, że pierwszy zrobiłem na razie wstępnie taki szablon, który będzie tutaj. Ja powinien dokładnie pasować do tej już tego zrobionego już uchwytu. Tu będzie wycięcie, tu już jest wycięcie, tylko trzeba je oczywiście dopracować finalnie, które będzie zakrywało cewkę. I na samą górę zrobiłem sobie dokładnie tak samo, jak zrobiłem tą obudowę. Zrobiłem sobie z kawałka metalu taką oto rurkę i zagiąłem tutaj te końcówki tej rurki. Zrobiłem to po to, że gdy będziemy mieli cewkę, będziemy w stanie wziąć i to jeszcze nie do końca jest oczywiście zrobione, ale w ten sposób będziemy blokowali tą cewkę, obetniemy to sobie mniej więcej tutaj, na bardzo wysokiej, tutaj bardzo wysoko i dospawamy ten kołnierz. W związku z czym wtedy będziemy zakładali tą blachę razem z kołnierzem, która będzie tutaj i będziemy w stanie przykryć, a tak właściwie złapać cewkę za ten wystający element. Blokując ją w tym, tu oczywiście przejdą śruby 3, blokując tę całą cewkę w środku w uchwycie. Mam nadzieję, że to się uda. To jest jeszcze oczywiście mnóstwo pracy, jak się nie ma odpowiednich narzędzi. Ja takich niestety nie posiadam, bo blacharzem nie jestem, ale w każdym razie mam nadzieję, że uda się to zrobić i pokażę już finalną wersję tego rozwiązania. Na razie nasz element wygląda w ten sposób. Znaczy jest kołnierz.
I jest ten element, i jest to blacha. To oczywiście wszystko jeszcze musi być wykończone, ale tak to mniej więcej będzie wyglądało. I po zamocowaniu tych 3 śrub powinno to zablokować naszą cewkę w uchwycie. Po wyszlifowaniu górnej części uchwytu do cewki wygląda mniej więcej tak. I teraz już chyba widać dokładnie, o co mi chodzi. Zespawamy sobie górną część dolną i będziemy mieli taką przykrywkę swego rodzaju, która będzie trzymała cewkę w uchwycie dolnym. Oczywiście pomalujemy to na czarno i mam nadzieję, że wtedy nie będzie widać w ogóle kompletnie, że jest to jakaś samoróbka. Zamknięcie naszego uchwytu na cewkę zostało wstępnie już zespawane, oszlifowane. Jeszcze tylko drobne poprawki szlifierskie i będzie można oddawać do malowania proszkowego. Wydaje się, że jest całkiem niezłe. Teraz tak, oczywiście nie należy zapominać o miejscu na przewód do cewki, który tutaj będzie szedł. Należy zrobić jeszcze jedną rzecz, którą ja zrobiłem, to znaczy dorobiłem sobie uszczelkę, która będzie wchodziła pomiędzy uchwyt a tą przykrywkę. Tu jeszcze zrobiłem takie miejsce na to, żeby przeszedł przewód. W związku z czym to zakładamy tu na górę. Jakie to ręką nachyla, trudno, ale dobrze. I na to założymy ten element. No dobrze, nie będę tu już prostował, w każdym razie wszystko do siebie tutaj powinno pasować. Przewód będzie tędy przechodził, będzie dochodził do plusa i wszystko będzie fajnie. Jednocześnie też cewka powinna być szczelna, czy też cały uchwyt powinien być szczelny, ponieważ wszystko, co się znajduje pod maską i co przechodzi do kabiny pasażerskiej, powinno być szczelne, żeby żadna wilgoć, żadna woda się nie przedostawała. Między innymi dlatego jest ta uszczelka tutaj. No dobrze, to do malowania proszkowego i będzie element gotowy. Kończymy budowę uchwytu na cewkę. Odebrałem z lakierowania naszą, że tak powiem, przykrywkę. Jest uszczelka. Jedna uwaga jeszcze, cewka wchodziła do naszego uchwytu z lekkim luzem, w związku z czym ja nakleiłem sobie, można to albo w środku tego uchwytu, albo na samej cewce nakleiłem sobie taką taśmę z gąbki 1 mm, dzięki temu teraz bardzo ciasno siedzi. Przy okazji oczywiście wziąłem i odmalowałem sobie oryginalny peszel. Stwierdziłem, że oryginalny peszel nadal pasuje, w związku z czym wziąłem i go przymocowałem. Tutaj mocowanie odbywa się tak właściwie na 3 możliwe sposoby. Można sobie zrobić tak, jak to jest oryginalnie, czyli można tutaj sobie spróbować to wziąć i zagiąć na przykład na imadle. Druga rzecz, można sobie to zakleić klejem na przykład do metalu, lub też można to zespawać równie dobrze, a dopiero później pomalować. W każdym razie tak to wygląda finalnie. Wszystko ze sobą pasuje. Możemy spróbować tutaj jeszcze to, nie wiem, czy mi się uda jedną ręką włożyć. Teraz cewka już nie lata w uchwycie. Teraz będzie na to przychodziła uszczelka. A jeszcze trzeba tylko kabel oczywiście wziąć i dokładnie dociąć. Dobra, jest uszczelka. I na to oczywiście sekundkę. I na to finalnie uchwyt. I tak to wygląda. Wydaje mi się, że naprawdę jest całkiem nieźle. W związku z czym można odkładać kolejny element, który będzie już instalowany, jak samochód będzie składany.